Siemaneczko z Reykjaviku. Wczoraj o 19 doleciałem, ale no niespecjalnie chciało mi się w sumie coś robić. Miałem daleko do centrum, też szybko się zrobiło ciemno. No i w sumie poszedłem po prostu od razu spać. Ale dzisiaj jest taki plan, żeby jechać na wschód wyspy. Znaczy no nie do końca oczywiście na wschód. Gdzieś tam jakiś jest hostel po drodze, w którym się zatrzymam. Ale dzisiaj będę na czarnej plaży, będę przy paru wodospadach na pewno i chyba gdzieś jeszcze. Mam gdzieś rozpisany cały plan, ale muszę sobie to posegregować, poukładać w głowie, gdzie będzie po prostu najszybciej. Tam po lewej stronie widać chyba to są termy jakieś gejzery czy coś takiego. Jestem pod pierwszym miejscem, to jest wodospad 60-metrowy, wodospad wulkaniczny, cokolwiek to znaczy. I generalnie tam jest taka ścieżka i można za tym wodospadem przejść sobie dalej. Ale jest godzina 11, a w ogóle nie spodziewałem się tyle ludzi, żeby tutaj zobaczyć. Jest trochę tłoczno, nie ma co mówić. Zobaczę, spróbuję bliżej podejść, albo oleję to i po prostu polatam sobie dronem i zobaczę, jak to wygląda. Tu jest ich kilka ogólnie. Jest ten 60-metrowy, tu jest kolejny, tam jest jeszcze kolejny i podaję, że tutaj za tym wzgórzem też są chyba dwa. A tam jest główna droga i tam mamy morze. I potem będę się tą drogą kierował dalej w stronę kolejnych rzeczy. A to jest ta ścieżka, ale tyle ludzi czeka w kolejce, żeby w sumie tak naprawdę wejść tylko tam, zrobić sobie zdjęcie jakby od środka i to tyle, więc nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, żeby to było warte czekania. To jednak nie była żadna kolejka, tylko po prostu ludzie tak strasznie wolno idą. Dlatego to wyglądało w sumie, jakby stali w miejscu. Ładnie to wygląda. Ogólnie cały ten teren tutaj to jest park narodowy i można iść tam właśnie ścieżką, a można iść tam właśnie skąd przyszedłem. Tam jest parking i główna droga. Dojechałem do drugiego miejsca, w sumie nie wiedziałem o tym wcześniej. To jest kolejny wodospad, taki kolejny, powiedzmy większy, pokaźny, ale ogólnie wokół tego całego klifu w sumie jest ich pełno. I tą drogą potem będę jechał, mam jeszcze 10 minut drogi do tej czarnej plaży, tam gdzie jest wrak tego samolotu. W sumie chcę jego najbardziej zobaczyć. I później będę jechał w stronę, w miejscowość Vik, chyba tak się nazywa. I tam gdzieś w okolicach mam hostel wzięty. Też fajnie wygląda. I też jest tam ścieżka, widzę, jest jakaś panorama. Może nawet jest możliwe, że z tej panoramy, jak tam się stoi, to jest widoczna czarna plaża, bo ona chyba gdzieś tam jest. Ale nie jestem w 100% pewien. Zobaczę. Im bliżej wodospadu, tym można bardziej odnieść wrażenie, że pada deszcz, ale to jest po prostu woda, która leci z wiatrem w moją stronę. Tutaj po drugiej stronie rzeki widać te konie islandzkie. Nie wiem, czy to są krowy. Chwila, bo teraz już się gubię. Nie, dobra, to są chyba krowy. Nie mam pojęcia teraz. Te konie islandzkie są po prostu dużo mniejsze niż takie normalne konie.
kurde, nie wiem co to jest. Nie, krowa to jest, dobra. Jezu, już podobnie wygląda dla mnie. I z tego co wyczytałem, to ta rzeka, do której wpada wodospad, to ona jest położona między dwoma lodowcami. Ale gdzie są te lodowce, nie jestem w stanie powiedzieć. Bo tam jest morze już. Może gdzieś tam po prostu na wzgórzu. Nie no, to musi być krowa, na 100%. Tam są owce. Konie gdzieś były wcześniej, ale teraz nie mogę ich znaleźć. W każdym bądź razie... No właśnie. O, tam jest tęcza widoczna. Nie wiem, czy widać na nagraniu, ale... Widzę teraz tęczę. Tam po lewej w oddali chyba jest ten lodowiec, o którym przeczytałem. Tylko pytanie, gdzie jest ten drugi. Więc tutaj jest darmowy parking. Tak jak w sumie wszędzie, w większości miejsc zauważyłem. Tutaj jest ta czarna plaża i gdzieś tam widziałem się z oddali, że jest wrak tego samolotu. Nie wiem, czy on jest tam widoczny. Ale no gdzieś tam po prostu jest. I podobno to jest jakaś godzina drogi stąd. Także idę się przejść. No i jestem już w samolocie. To jest amerykański samolot, który się rozbił w 73 albo 4 roku, nie jestem teraz pewien. Chyba nikt nie zginął. Po prostu ten samolot musiał tutaj awaryjnie lądować. No i ten wrak tak do dzisiaj został i po prostu stanowi jedną z takich większych atrakcji, bym powiedział. No to nie ja, ale za chwilę też będę latał. Silny wiatr jest, ale spróbuję jakoś. Tutaj można nawet do środka sobie wejść. Nawet niektórzy widziałem, że na górę wchodzą. Mały to jest samolot. Ale w sumie jak oglądałem gdzieś na Instagramie czy na YouTubie wideo, to myślałem, że on jest trochę większy. Przed wejściem na plażę było ostrzeżenie, że są wysokie fale teraz. I to jest jakby takie średnie zagrożenie. To jak w takim razie wygląda wysokie zagrożenie? Bo te fale, no teraz może nie ma takich dużych, ale przed chwilą były takie, no takie większe. Jak tam ludzie stoją za chwilę jakby przy morzu, to te fale ładne rozmiary osiągają co niektóre. Tu jest jaskinia, ale myślałem, że coś głębszego to będzie, ale chyba to tylko tyle. Tutaj ta formacja skalna jest bardzo ciekawa. Fajnie to wygląda. Prawie mnie taka malutka fala zmiotła. Z tego co wyczytałem, to po prostu jak się stoi tutaj na brzegu morza, to warto być zawsze zwróconym w kierunku fal, bo to się bardzo szybko może wszystko zmienić. Jakby wielkość tych fal, no ogólnie pogoda. Dobra, czas w drogę, jechać dalej, do tej miejscowości Wick w końcu. To już jest niedaleko. Dojechałem do miejscowości Wick. Tutaj jest kościół na wzgórzu, z którego jest właśnie widok na całe miasteczko. Tam widać już czarną plażę, końcówki tych klifów. Jest takie fajne w sumie miejsce, takie mniejsze, dużo od Reykjaviku. Jest tutaj też mniej ludzi. W sumie większość tutaj tylko przejeżdża, ale mało kto tutaj zostaje na noc. Tak mi się wydaje z tego co widzę. Potem muszę do sklepu pojechać i sobie jakieś jedzenie kupić.
Klasyka. W krajach skandynawskich trzeba to brać. Jeśli chodzi o ceny, to 1000 koron to jest jakieś 6 euro. Czyli na przykład tutaj woda kosztuje nieco ponad 60 centów. No ceny są takie, myślałem, że będą wyższe, ale w sumie to też jest jeden z wielu marketów, jeden z wielu sieciówek. Więc tutaj mogą być takie ceny, powiedzmy, bardzo europejskie, ale może być, załóżmy, inny market, to będzie bardzo drogo wychodziło. Pora się zameldować w kolejnym hostelu. Ten jest taki trochę bardziej, no, na zadupiu, ale wziąłem go celowo dlatego, że cena była niska. I druga sprawa taka, że to jest dala w sumie od miasta, więc może będzie większa szansa, żeby zorzę polarną zobaczyć. Kto wie. To jest hostel, ten, w którym spałem. To jest chyba tegoroczny, tak mi się wydaje. Tu są jeszcze jakieś starsze budynki z jakiegoś innego chyba kompleksu i tam są też. I generalnie ta droga wyglądała tak. W sumie tą drogą tej dalej nigdzie nie dojedziecie. Więc trzeba ją wrócić do tej drogi N1, do tej głównej krajowej, która idzie wzdłuż morza. I teraz będę się kierował w stronę miejscowości Hofn. I po drodze do tej miejscowości mam jeszcze 2 albo 3 takie miejscówki ciekawe do zobaczenia. A później jak będę w tej miejscowości Hofn, to mam nadzieję, że tam uda mi się zobaczyć zorzę polarną. Bo tutaj w tym miejscu była kompletna lipa. To znaczy, normalnie wydaje mi się, że byłoby to widoczne, bo jestem z dala od miasta, nie ma tu żadnych, wiecie, latarni, żadnego światła takiego sztucznego i tak dalej. Jest to kompletnie otwarty teren, ale no wczoraj nie dość, że było pochmurnie, to 2, że no przez kilka godzin padało. I dopiero jakoś w nocy się uspokoiło, w sensie z deszczem, ale dalej było pochmurnie, więc no i tak nic nie zobaczyłem. Dzisiaj sprawdzałem pogodę i no nie za ciekawa też jest, ale mam nadzieję, że się polepszy i zobaczę tą zorzę polarną. Bo w przeciwnym razie będę musiał tu jeszcze raz kiedyś wrócić. Ogólnie cała ta droga tutaj to jest chyba teren jakiegoś parku narodowego, z tego co wczoraj wyczytałem. I tutaj teraz po drodze właśnie spotkałem w końcu te konie, tak z bliska. Bo wcześniej w sumie zawsze wszędzie jeździłem i gdzieś tam się mijaliśmy. O, idzie w moją stronę. Nie wiem jak się konia woła totalnie. Chodź, chodź, chodź. No chodź. Trochę jak kucyk wygląda. Z podobnych rozmiarów. O, tutaj kolejny podchodzi. Czarny. O, trochę większy jest. Co tam? Coś do jedzenia bym ci dał. Co jest? Tutaj kolega wyszedł. Wyszedł z zagrody. To jest kanion, który ma około kilometra długości i generalnie te wszystkie skały, które są w kanionie, to one są zbudowane, te skały, które są w kanionie, one są z palagonitu, chyba tak to się nazywa. Czyli to jest skała po prostu licząca sobie około 2 milionów lat, ale cały ten kanion został jakby wyżłobiony i powstało to koryto rzeki, płynie rzeka podczas ostatniej epoki lodowcowej, czyli jakieś 10 000 lat temu. I generalnie to miejsce jeszcze do niedawna nie było jakoś mega znane, ale nie wiem, z 10 lat temu albo więcej nagrał ten klip Justin Bieber. No i w sumie od tego czasu to miejsce stało się jakoś tak bardziej popularne. Zrobili parkingi i tak dalej, jakieś tam kible są i zaczęli po prostu masowo turyści zjeżdżać, żeby to zobaczyć. Chyba jeszcze lepszy widok jest. Nie wiem czy widać. Ogólnie z tego co zauważyłem, strasznie dużo dronów tutaj lata, bo tam jest jakiś gościu, który ciągle płynie w sumie nad całą rzeką. Tutaj co najmniej, kolejny zratuje w powietrze, tutaj co najmniej 4-5 dronów jest. Także trzeba w tym miejscu bardzo uważać, żeby do żadnej kolizji, żadnej katastrofy przy stworzach nie doszło.
zatankowane, można ruszać dalej w drogę. Aha, muszę jeszcze to wsadzić. Jeśli chodzi o paliwo, to takie są ceny. Za 9,5, za diesla i za jakiegoś innego diesla. Kolejne miejsce to jest ten lodowiec Sfina Fellsjökull, jeśli tak się dobrze wymawia. Tutaj jest taki bardzo unikalny krajobraz. Jest dużo takich szczelin tutaj w okolicach lodowca. I z tego co wyczytałem, to dużo właśnie różnych ekip filmowych tutaj przyjeżdża, żeby kręcić zdjęcia do jakichś filmów, do jakichś produkcji. I na przykład część scen w grze o Tron, te sceny z Zamuru były tutaj kręcone. Tak samo pierwsza część z trylogii Batmana bodajże. I jeszcze Interstellar, tam gdzie była ta taka lodowa planeta. Między innymi te 3 właśnie takie wielkie produkcje były tutaj częściowo kręcone. I pewnie też jakieś inne, ale po prostu tych innych nie mogłem nic znaleźć. Nieźle to wygląda, te szczeliny. Też widziałem, że są takie jakieś wycieczki grupowe, które właśnie organizują wyjazd w takie szczeliny i wtedy z odpowiednim sprzętem można tam na dół sobie zejść i sobie eksplorować. Wydaje mi się, jako że znajduje się bezpośrednio pod tym lodowcem, to woda stąd może być czysta i taka zdatna do picia. Znaczy po kolorze tak nie wygląda. To może nie tutaj, tylko może gdzieś za tym, nie wiem, za tą skałą, gdzieś na tej górnej półce. Może tam prędzej. Nie wiem, czy bym się tutaj napił stąd. Nie wygląda na czystą, ale no może jest. Kolejna miejscówka, na jakiej jestem, to jest diamentowa plaża. To chyba chodzi, rozumiem, głównie o to, że są po prostu bryły lodu w kształcie diamentów jakby. Fale są chyba też trochę większe z tego co widzę, niż na tej czarnej plaży z wczoraj na przykład. Znaczy z wczoraj. W sumie tak, wczoraj, no. Dobra, myślałem, że to było 2 dni temu. Rzeczywiście, te fale są wyższe. Tam też są ludzie z tego co widzę. I dużo tych brył lodowych tutaj leży. A po drugiej stronie ulicy to jest cały czas ta droga N1. Po drugiej stronie jest takie, chyba też jezioro polodowcowe. Może się tam potem przejdę. Bo płacić za 2 parkingi to niespecjalnie mi się chce. Teraz jestem nad tym jeziorem polodowcowym. Nie spodziewałem się w sumie, że tak to będzie wyglądać. Są bardzo takie niebiesko dominujące kolory. Możecie sobie sami zobaczyć. I podobno tutaj można spotkać foki. Raczej nie jest to jedyne miejsce takie na Islandii, ale tutaj podobno szanse są największe, ale to też nie zawsze o każdej porze roku, czy o każdej porze dnia. No w każdym razie teraz ich nie widzę. Więc nie wiem, może gdzieś tam się pojawią potem. Spróbuję może je z drona jakoś złapać. Niestety z dronem nie polatam z tego co widzę. Ale no tak czy siak bym ich chyba nie zobaczył. Nie wiem, tutaj pływają te łódki, jakieś wycieczkowce takie. Obstawiam, że gdyby ludzie widzieli foki, to by piszczeli z radości. Tam jest jeden lodowiec w tle, tam jest drugi. I teraz też troszkę, no nie powiem, że wyszło słońce, bo znowu jest pochmurnie. Może nawet będzie padać. Ale są warunki lepsze pod robienie zdjęć i wideo niż przy tym poprzednim lodowcu. Tam, gdzie nagrywali te filmy różne. O, jest pierwszy kolega. Nurkuje co chwilę, wynurza się. Ale no, więcej chyba tutaj nie ma.
Ale jaja z tym bookingiem. Straciłem 2 godziny swojego życia. Się okazało, że ten numer, który mają tutaj podany na budynku, czyli teraz usłyszałem odbicie, nie wiem czy zobaczycie, ale jest 647. Dzwoniłem na ten numer kilkanaście razy. Tak samo numer, jaki mają podany na bookingu, na Revolucie, bo brałem przez Revolut, to wszędzie jest to 647. I jak dzwoniłem na ten numer, to nikt totalnie nie odbierał. I potem się po prostu okazało, gdzieś tam było w necie głęboko zakopane, że to nie jest 647, to znaczy to jest chyba też jakiś ich numer, ale na stronie jakiejś innej podany jest 847. Zadzwoniłem raz, odebrała babka i powiedziała mi, jaki jest kod do drzwi. Ale strasznie dziwaczna sytuacja. Jest już chwila po godzinie 22. Widzę jakieś takie właśnie rozbłyski gdzieś na horyzoncie, jakieś takie światła. Chcę się wznieść w powietrze i zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek z tego będzie. Czy jakąś zorzę da radę zobaczyć, czy nie. Chwila prawdy. Wiedziałem, że kiedykolwiek to zobaczę. Nie z drona, ale z telefonu. Ale zajebiście to wygląda. Postaram się wyjechać kawałek za miasto i może wtedy to światło się trochę dłużej utrzyma. Nie wiem, w jakim stopniu to widać. Ja pierdzielę, kamera tego nie oddaje. Ale no musicie uwierzyć na słowo, że to jest no przepiękny widok. Naprawdę. Ubrałem dzisiaj jeszcze, jak byłem, zanim jeszcze do hotelu dojechałem, do tego apartamentu, co mam teraz. Pobrałem jakąś aplikację taką właśnie do sprawdzenia zorzy. I tam normalnie na podstawie właśnie waszej aktualnej lokalizacji pokazuje wam jakby na podstawie różnych warunków pogodowych, na podstawie dosłownie wszystkiego, jakby szansę procentową na to, czy zobaczycie zorzę, czy nie. No i wcześniej było jakieś tam 20%, 30%. Nagle byłem pod prysznicem, dostałem powiadomienie, że jest 50%. Patrzę i ktoś dodał zdjęcie, dosłownie obok mnie 2 minuty temu, 5 minut temu, minutę temu. Patrzę, co jest. I wyleciałem w ogóle, nawet włosów nie zdążyłem wysuszyć. To jest ręcznik, jak jakiś Arab. Wsiadłem od razu do auta i zacząłem śledzić to przecudowne zjawisko. Już nawet okna w samochodzie nie zamknąłem. Taki byłem podjarany tym wszystkim. To już chyba będzie na tyle. Jadę do chaty. Wydaje mi się, że z dzisiejszego dnia to by było na tyle. Jutro co siedzie. Jutro będę się kierował z powrotem na zachód w stronę miejscowości Wik, tam gdzie spałem wczoraj. W sensie wczoraj spałem w okolicach, teraz będę spał bardziej jakby w samej miejscowości. Chociaż nie wiem, może w sumie ten hostel jest gdzie indziej. Nieważne. Jutro będę jechał do miejscowości Wik, a pojutrze będę jechał już do Reykjaviku i myślę, że spędzę tam pół dnia. Chciałbym jakoś tak dojechać w południe mniej więcej, żeby być te ostatnie popołudnie w Reykjaviku i zobaczyć miasto. Zobaczyć ten taki kościół duży co jest. Mam jeszcze parę innych miejscówek. Nie ma opcji, że tego nie widać na nagraniu. Kolejna się pojawiła. W ogóle na podstawie tego piasku można w sumie zobaczyć do jakiego miejsca te fale dochodzą w takich najcięższych momentach. Masakra. Już teraz nawet tutaj stojąc, jakieś zdjęcie wykonując, załóżmy przychodzi jakaś taka fala jedna szybka, która sprawia, że no, trzeba szybko uciekać. A tam są 3, nie jestem teraz pewien, ale są chyba 3 największe szczyty Islandii Wschodniej. To jest wioska wikingów. Wygląda w sumie jak jakaś taka odrestaurowana stara wioska. A to zostało postawione w 2010 roku i to miało służyć jako scenografia do różnych produkcji filmowych. Ale tak się złożyło, że w sumie żadna produkcja filmowa nie powstała. Ten film, pod który specjalnie zostało to zbudowane, nigdy nie powstał. I w sumie jedynie dość reklam jest wykorzystywane tu dzisiaj do jakichś może teledysków i to w sumie tyle. Ludzie tutaj przyjeżdżają, myślą, że to jest
jakby replika historyczna wioski wikingów, a to jest po prostu miejsce do produkcji filmowych. Ale wszystko jest w ogóle w takim stanie, jakby to... Znaczy, no widać, że to jest świeże, ale można też pomyśleć, że to jest po prostu replika jakiejś starej wioski z tego tam X-XI wieku i po prostu tak jest dobrze utrzymana, no ale to by było niemożliwe. Czuję się trochę jak w Biskupinie na jakiejś wycieczce szkolnej. Tylko że w Biskupinie nie ma w tle żadnych szczytów górskich. A tutaj jest i nawet kilka. Ostatni widok na ten lodowiec, który wczoraj był zachmurzony, i jadę teraz na zachód w stronę miejscowości Vik. Pozwoliłem sobie na małą przyjemność, czyli na gorącą czekoladę z widokiem na właśnie lodowiec. Podoba mi się, jak to jest wszystko fajnie wytłumaczone. Jest kompas i tutaj są różne miejscówki, w które można z tego miejsca iść, razem z kierunkiem geograficznym. Czyli wszystkie te lodowce, jakieś inne różne ciekawe miejsca. Tutaj jest sklep z pamiątkami, ale jeszcze w żadnym sklepie w sumie nie widziałem tanich magnesów, ani tego typu rzeczy. Więc nie wiem, czy sobie w Reykjaviku po prostu tego nie kupię. Tam będzie większy wybór ze sklepami i tak dalej. Nie wiem, czy to nie będzie ten lodowiec, o którym wspominałem. Że to jest największy właśnie w Europie. Ale mogę się mylić. Wiem, że tam będzie ten lodowiec, w którym byłem wczoraj. Tam, gdzie kręcili te różne filmy. A ten... Kurde, nie wiem, no wygląda większy jakiś taki, ale nie mam zielonego pojęcia. One wszystkie bardzo do siebie podobne są. Tutaj chyba trzeba iść na wodospad, a to jest ten lodowiec, w którym byłem wczoraj. Czyli on gdzieś jest tam. Czyli widocznie to jest taka cała droga, czyli w zasadzie można z buta sobie całość przejść. Ale mnie interesuje wodospad, czyli w tę stronę idę. Przed chwilą była tabliczka i wyczytałem, że tutaj cały ten teren, taki płaski, ten taki czarnoziem powiedzmy, to jest wszystko uformowane przez kilka erupcji wulkanu. I po prostu magma się wylała i w taki sposób po prostu ten teren tutaj konkretny został stworzony. A teraz widzę tam bardzo wyraźnie, jestem w 100% przekonany, że to jest ten największy lodowiec w Europie właśnie. Teraz go w końcu widać całego. Islandia robi takie na mnie niesamowite wrażenie. Cały ten teren, to wszystko mi przypomina trochę, nie wiem czemu, ale Nową Zelandię, mimo że tam nigdy nie byłem jeszcze. Po prostu są takie połacie ogromne terenu. Jest dużo gór, dużo dolin. Zamknij mordę, dzieciaku. Nie nienawidzę dzieci, nie, naprawdę. Nie cierpię. Dobra. Idę na ten drugi wodospad. To jest właśnie to, o co mi chodziło. Niech ten widok będzie dla Was ostatecznym dowodem na to, że Ziemia jest płaska. Naprawdę, uwierzcie mi. Generalnie Islandia mi się podoba z tego najbardziej, że jest pełno takiej właśnie różnorodności. Że z jednej strony macie właśnie góry, lodowce,
Później macie jakieś takie wielkie połacie niewykorzystanego terenu. Jest dużo rzek, wodospadów. Jakby to jest naprawdę coś pięknego, zwłaszcza dla takich osób, co lubią dużo właśnie chodzić, dużo natury sobie oglądać, ogólnie spędzać dużo czasu na zewnątrz. Najchętniej to bym Islandię porównał do Szwajcarii, tylko że różnica jest taka, że wiecie, w Szwajcarii jest ten klimat, jest wszystko fajnie, naprawdę mi tam wszystko odpowiada, ale z jednej strony macie Austrię, macie Niemcy, macie Włochy i po prostu nigdy tak jakby w 100% się, jakby to powiedzieć, nie zagłębicie w tej Szwajcarii. Są też ludzie z innych krajów, tak, tutaj też są, ale jakby nie jesteście tam ciągle w Szwajcarii. Bo tu jest blisko tutaj, tu jest blisko tam. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. A tutaj jest jakby wyspa. Znaczy jakby, no jest, nie jakby. Jest to wyspa totalnie odizolowana od świata. Jest dużo turystów, ale jak jesteście tutaj na miejscu, mimo tego, że słyszycie dookoła różne języki świata, to macie naprawdę szansę tak głęboko skupić się tylko i wyłącznie na Islandii. Nie wiem, czy w dobry sposób to wytłumaczyłem, ale nie jestem w stanie przekazać tego, co mi siedzi w głowie. Ale tak u mnie to właśnie wygląda. Ta miejscówka na dzisiaj się nazywa Velir Guesthouse. Także tutaj jakby napiszę wam nazwę, bo moim zdaniem jest to o tyle fajne miejsce, że jesteście tak jakby na wsi. To znaczy w sumie w całej Islandii tak się można poczuć, ale to jest bardzo na plus. Jesteście tutaj tak jakby pośrodku niczego. Gdzieś, nie wiem, 20 minut stąd myślę, że jest ten samolot na tej czarnej plaży, w sensie wrak tego samolotu. Jadąc na wschód jest miejscowość Vik, też jakieś 10-15 minut. No i w tamtą stronę na zachód się już jedzie do Reykjaviku. A tutaj jakby jest taka równina, jest wszędzie płasko i tu jest nagle taki większy, nie wiem, większy step, większa góra, klif jakiś, coś takiego. I mega fajnie to wygląda. Możliwe, że nawet da radę wejść jakoś na górę, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy mi się chce w ogóle to sprawdzać. Czekam na zorzę, aż się pojawi. Wydaje mi się, że jak wczoraj widziałem ją w tym mieście, w tej małej mieścinie Hofn, to tutaj będzie szansa jeszcze większa, żeby zobaczyć. Także poczekam jeszcze parę godzin. Za te wszystkie rzeczy, za jakieś takie piwko 0,5%, za Fantę, nie widziałem takiego smaku nigdy, za jakieś takie, nie wiem, świeże pieczywo i za kawanosy dałem jakieś 6 euro, także ceny w marketach są naprawdę spoko. To jest akurat taka sieciówka Kronan, tak się nazywa. Głównie w tej sieciówce Kronan i w Netto robię zakupy. Tutaj to miejsce, w którym jestem, to jest teren Parku Narodowego. A tutaj to jest o tyle ciekawe, nigdy nie widziałem tego na żywo. To są dwie płyty tektoniczne, czyli amerykańska i euroazjatycka, które się mniej więcej o 2 cm rocznie od siebie oddalają. Także można tutaj takie zjawisko przyrodnicze zaobserwować. Dojechałem już do Reykjaviku. Tutaj jest pomnik Eryka Rudego, a tutaj jest kościół o nazwie, której nie potrafię wymówić, ale jest to największy kościół w Reykjaviku, chyba na całej Islandii. I jest to jednocześnie drugi najwyższy budynek na całej Islandii.
Nie wiem, gdzie jest pierwszy najwyższy w takim razie. Wstawiam, że jakiś biurowiec to jest, ale mogę się mylić. Idę zobaczyć, jak to w środku wygląda. Chciałem polatać dronem przy tym kościele, ale tam są strefy jakieś różne, zastrzeżone i w ogóle nie da rady, żeby dronem wystartować. Także muszę się nacieszyć i wy tak samo widokiem, tylko i wyłącznie z zewnątrz, z nielotu ptaka. Pomyliłem się, to nie jest Erik Rudy, tylko Leif Erikson. Tutaj zresztą jest hotel pod jego imieniem. I jeszcze ostatni rzut na kościół. Tak to się prezentuje. Spacerowałem trochę po mieście, kupiłem parę pamiątek. Kościoła niestety nie nagram, bo nie dostałem zgody, żeby latać. Więc myślę, że w tym momencie możemy się pożegnać i zobaczyć w jakimś kolejnym odcinku z kolejnego miejsca.